głębi nieprzebytej dziczy Stanów Zjednoczonych, gdzie słońce ledwo przebija się przez gęstą koronę drzew, wznosił się ogromny, opuszczony dom. Przykuwający uwagę swoją niską ceną, stawał się łakomym kąskiem dla potencjalnych kupców. Położony nad brzegiem jeziora Lincoln, którego okolica dominowana jest przez mrok i ciszę, przerywaną jedynie szumem wiatru w gałęziach i echem odległych, niepokojących dźwięków. Każdy, kto odważył się tam zamieszkać, dowiedział się całej prawdy o tym tragicznym miejscu, a ślady przerażających zbrodni na zawsze wryły się w pamięć okolicy. Legenda o mordercy dawno temu, w okolicznych wioskach krążyła legenda o Eliaszu Krugerze, tajemniczym i brutalnym człowieku, który osiedlił się nad jeziorem Lincoln. Miał on być nie tylko złowrogim wędrowcem, ale także osobą praktykującą okrutne rytuały, które kończyły się krwawymi morderstwami. Po zamordowaniu swojej rodziny Kruger zniknął w lesie, pozostawiając po sobie ślad krwi i cierpienia. Mieszkańcy wierzyli, że koszmar z ich snów na zawsze zniknął z okolicy, ale jak się później okazało, byli w błędzie. Rodzina Andersonów, Michael i Sophie Andersonowie, zmęczeni zgiełkiem miejskiego życia, postanowili przeprowadzić się do domu nad jeziorem, wierząc, że znajdą tam upragniony spokój. Ich decyzja była podjęta z nadzieją na lepsze życie dla siebie i swojej córki. Michael planował pracować zdalnie nad projektami architektonicznymi, a Sophie zamierzała kontynuować swoją pracę jako nauczycielka, ucząc online lub w pobliskiej szkole. Ich nowy dom miał być miejscem, w którym mogliby odpocząć od codziennych trosk i cieszyć się wspólnym czasem. Po przybyciu do nowego domu rodzina Andersonów szybko zauważyła, że życie w izolacji ma swoje wyzwania, ale także dostarczało im chwilę relaksu i spokoju. Michał często pracował nad projektami w domowym biurze. Przyjemność sprawiało mu tworzenie nowych projektów architektonicznych z widokiem na jezioro, które miało dla niego inspirującą atmosferę. Sophie spędzała czas na nauczaniu swoich uczniów przez internet, a w wolnych chwilach organizowała dla Lili kreatywne zabawy i malowanie, które wprowadzały artystyczny element do ich życia. Jednak po pewnym czasie rodzina zaczęła zauważać niepokojące zmiany. W nocy słychać było dziwne dźwięki, a dziwne odczucia nie dawały im spokoju. Początkowo ignorowali te sygnały, ale z czasem zaczęły one przybierać na intensywności. Pewnej mrocznej nocy morderca, czując, że jego ofiary są gotowe do odkrycia, wkroczył do ich domu. Michał i Sophie usłyszeli dziwne hałasy dochodzące z piwnicy i postanowili sprawdzić, co się dzieje. Michał wziął ze sobą latarkę, próbując znaleźć źródło hałasu, podczas gdy Sophie pozostała w pokoju z Lili. Niestety morderca zaskoczył Michała, który wpadł w pułapkę i został uduszony metalową linką, a jego ciało zostało brutalnie rozczłonkowane nożem i porozrzucane w różnych miejscach. Sophie, usłyszawszy krzyki Michała, próbowała uciec z Lili, ale została złapana przez mordercę, który bez litości skazał ją na śmierć, torturując ją przed ostatecznym zabójstwem. Lili, mała przerażona i bezbronna, została zabita jako ostatnia, widząc parujące zwłoki matki. Gdy policja dotarła na miejsce, odkryła makabryczne zbrodnie. Miejsce zbrodni było pełne krwi i chaosu. Nie było już co zbierać. Rodzina Thompsonów. Thomas i Margaret Thompsonowie, zmęczeni miejskim hałasem i zgiełkiem, zdecydowali się przeprowadzić do domu nad jeziorem, który znaleźli jako idealne miejsce na spokojną emeryturę. Chcieli zacząć nowy rozdział w swoim życiu, w otoczeniu przyrody i z dala od stresów związanych z codziennym życiem. Liczyli na to, że nowy dom umożliwi im cieszenie się spokojem i odpoczynkiem, jednocześnie oferując przestrzeń na realizację osobistych pasji i hobby. Po przybyciu do domu nad jeziorem, Thomas i Margaret szybko zaczęli adaptować się do swojego nowego środowiska. Thomas zaangażował się w prace ogrodowe, które przynosiły mu dużą satysfakcję. Zbudował kilka konstrukcji w ogrodzie i zajął się pielęgnacją roślin, co miało być jego nowym hobby na emeryturze. Margaret z kolei kontynuowała swoją pracę zdalnie, a w wolnych chwilach zaczęła eksplorować lokalną historię, która ją fascynowała. Wkrótce zaczęła organizować spotkania lokalnych entuzjastów historii i prowadziła warsztaty na temat lokalnych legend i wydarzeń historycznych. W początkowym okresie przeprowadzki wszystko wydawało się w porządku. Dom był piękny, otoczony zielenią i spokojem.
Thomas i Margaret odnaleźli wiele radości w codziennych czynnościach i starali się w pełni wykorzystać uroki życia na wsi. Jednak wkrótce zaczęły się dziać dziwne rzeczy. Margaret zauważyła, że książki z jej biblioteki były przesuwane, a przedmioty w kuchni zmieniały miejsca bez wyraźnego powodu. Thomas z kolei zaczął znajdować tajemnicze ślady w ogrodzie i zauważył, że niektóre z jego narzędzi zniknęły w niewyjaśnionych okolicznościach. Pewnej nocy, podczas wyjątkowo burzliwego wieczoru, morderca zdecydował się na brutalne działanie. Thomas i Margaret usłyszeli dziwne odgłosy dochodzące z salonu, co wywołało ich niepokój. Thomas w swoim instynkcie ochrony postanowił sprawdzić, co się dzieje. Wziął ze sobą latarkę i ruszył w stronę schodów prowadzących na dół, nie zdając sobie sprawy, że to pułapka zastawiona przez mordercę. W salonie Thomas natknął się na mordercę i został brutalnie pobity. Jego ciało zostało znalezione w wannie, gdzie kończyny pływały w wodzie. Margaret, usłyszawszy krzyki męża, próbowała uciekać z domu z nadzieją na ratunek. Jednak morderca złapał ją przed jej próbą ucieczki, zdając ją na krwawe i długie cierpienia z wyciągniętymi jelitami na zewnątrz, zanim ostatecznie skonała. Kiedy policja dotarła na miejsce, odkryła przerażające ślady brutalnych zbrodni. Dom był zalany krwią, a okolica pełna różnych artefaktów zbrodni. Śledczy, próbując zrozumieć, co się wydarzyło, napotkali na trudności związane z pułapkami, które morderca zostawił w okolicy. W rezultacie kilku funkcjonariuszy zostało zranionych, a śledztwo stało się coraz bardziej skomplikowane. Każda próba schwytania mordercy kończyła się niepowodzeniem, a jego sprytne pułapki i znajomość terenu skutecznie zniechęcały policję do dalszych działań. Rodzina Thompsonów, podobnie jak inne ofiary, na zawsze pozostanie w pamięci lokalnej społeczności jako tragiczne przypomnienie o mrocznej historii domu nad jeziorem. Ich życie, pełne nadziei na spokojną emeryturę i radości z nowych początków, zostało brutalnie przerwane, pozostawiając po sobie smutny i krwawy ślad. Nieudane próby schwytania przez policję. Po serii odrażających morderstw, lokalne władze podjęły desperackie próby schwytania mordercy. Policja organizowała liczne obławy, stosując techniki śledcze i nowoczesne technologie, ale morderca, mistrz w unikaniu odpowiedzialności, nigdy nie skonfrontował się z wymiarem sprawiedliwości. Motywy mordercy. Motywy mordercy były mroczne i złożone. Jego brutalne działania były związane z psychopatycznymi skłonnościami i głęboką obsesją na punkcie tortur i dominacji. Każda zbrodnia była starannie zaplanowana, a morderca znajdował satysfakcję w psychologicznym i fizycznym znęcaniu się nad swoimi ofiarami. Czerpał przyjemność z przedłużania cierpienia swoich ofiar i kontrolowania każdej chwili ich agonii. Zamknięcie jeziora i nowe zakończenie. Wszystkie te sytuacje zmusiły władze do zamknięcia jeziora dla publiczności oraz zburzenia domu w ściśle tajnej operacji. Jednak w trakcie rozbiórki odkryto coś przerażającego. W głębi gruzów znaleziono nie tylko resztki zniszczonych ciał, ale także tajemnicze rytualne przedmioty oraz notatki wskazujące na szalone plany mordercy. Niektórzy twierdzili, że zło, które było obecne w lesie, mogło przetrwać mimo zniszczenia domu, a mroczna obecność wciąż mogła przebywać w okolicy. W efekcie historia domu nad jeziorem stała się lokalną legendą, przestrogą dla tych, którzy myśleli o osiedleniu się w pobliżu. A niezliczone pokolenia mieszkańców wciąż żyją w niepewności, czy oby na pewno prawdziwe zło zostało całkowicie wyeliminowane.